Czy w 2021 roku jest jeszcze sens zakładać blog? Może lepiej po prostu publikować na Instagramie. Mała wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Witam w odcinku 344, w którym poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy blog to już przeżytek i czy może warto byłoby zastąpić go po prostu kontem na Instagramie. Powiem też o zbliżającej się nowej edycji mojego kursu dla podcasterów Podcast Pro. Szczegółowe notatki do tego odcinka, linki i dodatkowe informacje znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/344, tak jak numer tego odcinka. Dzisiaj jest 8 lutego 2021. Zajrzyjmy do kalendarium. Dokładnie 509 lat temu, właściwie nie wiadomo czy dokładnie, bo 8 albo 12 lutego, różnie podają źródła, w katedrze wawelskiej odbył się ślub króla Zygmunta I Starego i Barbary z Apolii, która została również koronowana na królową Polski. Swoją drogą musiał być naprawdę niezły melanż, skoro świadkowie nie byli w stanie przypomnieć sobie nawet dokładnej daty. 65 lat temu w Londynie odbyła się prezentacja autobusu piętrowego Routemaster. To te czerwone piętrowe autobusy, które są ikoną Londynu. Były produkowane przez 12 lat, powstało ich w tym czasie prawie 2900. Ostatni został wycofany z regularnego ruchu w 2005 roku i nie dlatego, żeby jakoś szczególnie się psuł. Wchodziło się do niego po schodkach i nie mogli z niego korzystać pasażerowie na wózkach. Dlatego musiał zostać wymieniony. A 25 lat temu odbyła się premiera filmu sensacyjnego Girl Guide w reżyserii Juliusza Machulskiego. W roli głównej wystąpił Paweł Kukis. Bez związku z tym filmem, ale z Kukizem owszem, mam jedną informację. On występował kiedyś jako lider zespołu Piersi na Placu Wolności we Wrocławiu. Byłem na tym koncercie i słyszałem na własne uszy, jak Paweł Kukis podzielił się z publicznością następującą życiową mądrością. Nie powie wam tego matka, nie powie wam tego sąsiadka, ale ja wam powiem. Nigdy nie mieszajcie wódki z winem. I moim zdaniem, mówiąc te słowa, wypadł dużo bardziej wiarygodnie niż w filmie Girl Guide. A główny temat tego odcinka to blog czy Instagram? Co wybrać? Jeżeli lubisz pisać, lubisz dzielić się z innymi swoją wiedzą, doświadczeniami czy opiniami, masz coś ciekawego do powiedzenia światu, to prawdopodobnie przemknęło ci przez myśl, żeby założyć blog. Ale całkiem możliwe, że zaraz potem pojawiła się druga myśl. Zaraz, czy w 2021 roku blog to nadal jest dobry kierunek? Ludzie mówią, że blogi się kończą. No i wcale się nie dziwię, jeżeli masz tego rodzaju myśli i się nad tym zastanawiasz, no bo kto w dzisiejszych czasach czyta długie teksty? Mówi się dużo o tym, że ludzie mają uwagę złotej rybki, że są w stanie się skupić na kilka, może kilkanaście sekund i to tyle. No i wygląda to tak, jakby zdecydowana większość z nas wolała tylko wpaść po coś na szybko, zamiast czytać jakieś rozbudowane posty na blogach. Może lepiej zainwestować swój czas i energię na przykład w działanie na Instagramie, zwłaszcza, że według danych z grudnia 2020 roku to medium Instagram ma w Polsce już ponad 9,5 miliona użytkowników. Ci ludzie mają zainstalowaną aplikację w telefonie, niemała część z nich zagląda do tej aplikacji wiele razy dziennie. Prawdopodobnie szybciej nawiążesz kontakt z odbiorcami właśnie tam, niż na własnej stronie internetowej, o której istnieniu nikt nie wie i nikt tam nie zagląda, przynajmniej na początku. Zdecydowanie łatwiej stworzyć post na Instagramie niż wpis na blogu, a hasztagi też podobno potrafią zdziałać cuda. No ale z drugiej strony Instagram ma też swoje ograniczenia, na przykład post może mieć tam maksymalnie 2200 znaków, to jest niewiele, są też różne inne limity. No i Instagram kojarzy się bardziej ze zdjęciami niż z tekstem, więc nawet jeżeli napiszesz tam coś wartościowego, to możesz zadawać sobie pytanie, ile osób tak naprawdę to przeczyta. Jeżeli zastanawiasz się, w którym kierunku lepiej iść i nie możesz się zdecydować, to jestem z tobą, bo nie jesteś jedyną osobą, która ma tego rodzaju dylemat. Jedno i drugie ma swoje plusy i minusy. Nawet jeżeli masz na tyle dużo czasu, żeby robić obie rzeczy naraz, to jedna z nich powinna mieć priorytet. Na jednej wypadałoby się skupić w pierwszej kolejności. Pytanie brzmi, na której? Najprostsza rada brzmi,
rób tak, jak czujesz. Jeżeli któraś z tych form jest dla ciebie męcząca, jeżeli cię odrzuca, no to wybierz tę drugą, bo jeżeli masz się zmuszać, to raczej nic dobrego z tego nie wyjdzie. Ale załóżmy, że sytuacja jest trudniejsza i zarówno blog, jak i Instagram mniej więcej na podobnym poziomie ci pasują. Co wybrać? Zacznijmy od tego, że blogi kończą się podobno od jakichś 10 lat i jakoś nie mogą się skończyć. Mało tego. Znam blogerów, którzy działają od lat piszą blogi i w ostatnich miesiącach mają statystyki wyższe niż kiedykolwiek. Skąd w takim razie te opinie o śmierci blogów? Moim zdaniem mogą one wynikać z dwóch rzeczy. Po pierwsze, niektórzy blogerzy przerzucają się na inne media, na wideo, na podcasty. No i jak się nad tym chwilę zastanowimy, to nie jest to wcale dziwne, bo to normalne, że ludzie z czasem się zmieniają i szukają albo jakiejś odmiany, albo nowych kierunków rozwoju. Druga przyczyna pogłosek o śmierci blogów może być taka, że niektóre platformy blogowe z czasem znikają, są zamykane, na przykład blogs.pl, blog.pl, czy taki projekt jak zblogowani.pl. No ale to też jest normalna ewolucja, nie ma co traktować tego jako sygnału, że blogi się kończą, no bo to tak jakby mówić, że zniknięcie z rynku jakiejś marki samochodów oznacza koniec całego przemysłu motoryzacyjnego. Poza tym blogi Instagram nie są wcale takie podobne, jak mogłoby się wydawać, bo z jednej strony faktycznie w jednym i w drugim miejscu możesz publikować posty ze zdjęciami i ludzie mogą te posty ze zdjęciami komentować, ale poza tym różnic jest dużo więcej niż podobieństw. Z mojego punktu widzenia Instagram jest jak chodzenie po linie, a blog jak jazda na rowerze. Kiedy idziesz po naprężonej linie, musisz ciągle napinać mięśnie, musisz balansować całym ciałem, żeby się na tej linie utrzymać i z niej nie spaść. I Instagram działa tak samo, to znaczy dopóki napinasz mięśnie, czyli wrzucasz posty, nagrywasz stories, angażujesz się w dyskusje w komentarzach, odpisujesz na wiadomości prywatne, to wszystko jest super. Ludzie oglądają, klikają serduszka, komentują i twój profil żyje. Ale jeżeli przestaniesz to robić, to bardzo szybko spadniesz. Ludzie zapomną o twoim profilu, bo algorytm Instagrama wyświetla tylko nowe treści, więc nawet jeżeli masz duże archiwum, to nic ci to nie daje. Dokopanie się do takich starych postów wymaga od użytkownika trochę więcej klikania i mało komu się chce. Liczy się tylko to, co jest tu i teraz. Poza tym ta twoja lina, o której mówię, na początku jest zawieszona dość nisko, co oznacza, że możesz właściwie bezkarnie eksperymentować, popełniać różne błędy i w zasadzie niczym ci to nie grozi. Ale im więcej masz obserwatorów, tym silniejszy wieje wiatr. Tym większe ryzyko, że ktoś z czystej złośliwości będzie zgłaszał twój profil czy twoje posty jako niezgodne z regulaminem, albo że algorytmy będą blokować różne twoje treści z takich nie zawsze zrozumiałych przyczyn. Więc im większa twoja społeczność na Instagramie, im wyżej zawieszona ta twoja lina, tym bardziej bolesny upadek w postaci na przykład zablokowanego konta. Podsumowując, chodzenie po linie jest ekscytujące, przyciąga uwagę obserwatorów, ale jest też bardziej niebezpieczne. A blog jest trochę jak jazda na rowerze. Jazda na rowerze wymaga sporo wysiłku, zwłaszcza, że na początku trzeba podjechać pod górę, żeby w ogóle wystartować, ale nie cała trasa tak wygląda. Nie musisz pedałować non-stop i wkładać w to cały czas energii. Od czasu do czasu możesz skorzystać z siły rozpędu, z siły bezwładności i przemieszczać się do przodu bez żadnego wysiłku. I na blogu jest to możliwe dzięki 3 mechanizmom, których na Instagramie nie ma. Te mechanizmy to SEO, linki wewnętrzne i lista mailingowa. Kiedy piszesz artykuły odpowiadające na pytania, które ludzie wpisują w wyszukiwarkę, wykorzystujesz SEO, czyli przyciągasz ruch z Google'a. Kiedy twoje artykuły na blogu linkują do siebie nawzajem, twój blog ma szansę zatrzymać czytelników na dłużej. A dodatkowo jest to też sygnał dla Google'a, że twoje treści są ciekawe, są wciągające, skoro ludzie je czytają. Jeżeli dołożysz do tego listę mailingową, możesz stworzyć sekwencję maili i automatycznie kierować nowo przychodzące osoby do trochę starszych artykułów, ale takich, które ciągle są aktualne. Więc im więcej masz treści na blogu, tym lepiej cała ta maszyna ma szansę działać. Inaczej mówiąc, na im wyższą górę wjedziesz, tym mniej wysiłku potrzebujesz z czasem, bo niesie cię ta energia włożona wcześniej.
Jazda na rowerze może nie jest tak widowiskowa jak chodzenie po linie, ale z kolei nie musisz się za bardzo przejmować tym, że wieje wiatr. Masz po prostu większą kontrolę nad sytuacją. Jest naprawdę niewielka szansa, niewielkie ryzyko, że nawet jakiś silniejszy podmuch cię przewróci. Podsumowując, co wybrać? Blog czy Instagram? Jeżeli chcesz tylko spróbować publikowania swoich treści i jeszcze nie wiesz, czy ci się to w ogóle spodoba, proponuję zacząć od Instagrama, bo to jest bardzo proste. Zakładasz konto i możesz wystartować w ciągu paru minut, nie musisz niczego konfigurować. Dość szybko możesz też uzyskać pierwsze reakcje odbiorców i dowiedzieć się o tych odbiorcach więcej, choćby klikając na ich profile. Natomiast jeżeli chcesz na poważnie dzielić się treściami, takimi treściami, które nie będą się szybko dezaktualizować, moim zdaniem dużo lepszą decyzją będzie założenie bloga i ewentualnie, jeżeli znajdziesz na to czas, promowanie swoich treści na Instagramie, żeby przyciągnąć stamtąd trochę ruchu. Jest jeszcze jedna ważna różnica między blogiem a Instagramem. Większość takich merytorycznych, eksperckich blogów, nie mówię tutaj o blogach lifestyle'owych, opiera się na tekstach i te teksty są takie dosyć bezosobowe. Gdybyśmy wzięli artykuł z takiego bloga i wrzucili go w jakieś inne miejsce w internecie, to prawdopodobnie nikt nie byłby w stanie rozpoznać, kto jest autorem takiego tekstu. Na Instagramie też można tak bezosobowo publikować, jeżeli ktoś by się bardzo uparł, ale generalnie to jest platforma, na której jednak spotykają się ludzie. I jednym ze sprawdzonych sposobów angażowania odbiorców na Insta jest osobiste zaangażowanie, czyli pokazywanie swojej twarzy, pokazywanie jakichś kawałków swojego życia. No ale taka forma nie każdemu pasuje, nie każdy lubi robić sobie selfie, nie każdy lubi pokazywać się przed kamerą, nawet jeżeli zdaje sobie sprawę, że te formy są bardziej angażujące z punktu widzenia odbiorców. Nie każdy lubi też czuć to ciągłe napięcie związane z publikowaniem w social mediach i sięganiem co chwilę po telefon, żeby sprawdzić, czy może ktoś polubił albo skomentował to, co ja tam wrzuciłem. Więc idealnie byłoby wyciągnąć najlepsze cechy z bloga i z Instagrama i połączyć to w jedno, prawda? Z jednej strony publikować merytoryczne, wartościowe treści, a z drugiej strony nadać tym treściom trochę tego ludzkiego pierwiastka, ludzkiego charakteru, tak żeby to nie był jeden z tysięcy artykułów w sieci, które trudno od siebie odróżnić, tylko coś bardziej twojego, bardziej osobistego. Jak to zrobić? Znam na to rewelacyjny sposób. Jest nim nagrywanie podcastu. Własny podcast to jest idealne medium, jeżeli chcesz się dzielić wiedzą i równocześnie budować markę osobistą, ale niekoniecznie chcesz się przy tym pokazywać przed kamerą. Jako podcaster możesz budować z odbiorcami, ze słuchaczami bardzo bliskie i silne relacje, ale nie musisz odsłaniać się tak bardzo jak w przypadku wideo. Niektórym wydaje się, że stworzenie własnego podcastu to jest coś strasznie skomplikowanego i faktycznie niektórzy opowiadają o nagrywaniu podcastów w taki sposób, jakby to była jakaś tajemna sztuka, wymagająca co najmniej ukończenia studiów z inżynierii dźwięku, ale nie daj się nabrać. Podcasty naprawdę można tworzyć w całkiem prosty sposób. Jeżeli chcesz się tego nauczyć, zapraszam na mój kurs Podcast Pro, który do tej pory kupiło już ponad 900 osób i wiele z nich ma już na koncie własne podcastowe sukcesy, z których bardzo się cieszę za każdym razem. Sprzedaż nowej edycji Podcast Pro zacznie się 15 lutego 2021. Szczegóły na stronie podcastpro.pl. Zapraszam. A teraz recenzja książki, która niby jest dla blogerów, ale moim zdaniem warto ją przeczytać niezależnie od tego, w jakiej formie tworzysz treść. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć o książce ProBlogger, jak czerpać zyski ze swojego bloga. Ta książka ma dwóch autorów, są to Chris Garrett i Darren Rowse. Darren Rowse to jest twórca bloga i podcastu pod tytułem ProBlogger, więc jego blog nazywa się tak samo jak książka. Darren stworzył także blog Digital Photography School, natomiast Chris Garrett to jest bloger łączący marketing i technologię, więc Darren zna się na tym, jak zarabiać na samym blogowaniu, a Chris bardziej na wykorzystaniu bloga jako nośnika content marketingowego, żeby przyciągać klientów, czy to do sklepów online, czy na przykład przyciągać zleceniodawców na Twoje usługi. Tworzenie bloga, tworzenie treści, różne strategie, zarabianie na blogach czy promocja to nie są dzisiaj rzeczy tak,
trudne i tak nowatorskie, jak było 10 lat temu, kiedy ta książka powstawała. Dzisiaj wiele osób stosuje już te rady, ale ciągle jest to wartościowa wiedza i dla początkujących, i dla tych, którzy szukają inspiracji, jak robić te wszystkie rzeczy lepiej. Wynotowałem sobie z tej książki kilka różnych rzeczy, między innymi znalazłem tam ciekawe instrukcje dotyczące tworzenia różnych rodzajów postów, czy mówiąc szerzej, różnych rodzajów treści, żeby to, co robisz, nie było nudne i jednowymiarowe. Znalazłem różne przynęty, pomysły na przynęty, czyli tak zwane lead magnety. Są tam sposoby, jak zwiększać liczbę odsłon twojego bloga, czyli jak przyciągać widzów w internecie, patrząc na to trochę szerzej, jak tworzyć przydatną zawartość. Jest dużo wskazówek na temat newslettera również. No i kiedy ja tak o tym mówię, to zdaję sobie sprawę z tego, że jest masa tego typu porad w sieci. Tyle tylko, że te porady zebrane w tej konkretnej książce pochodzą od bardzo wiarygodnych ludzi, z bardzo wiarygodnego źródła i są zebrane w jedną spójną całość, co też jest ważne, bo widzisz to wszystko jako drobniejsze elementy pewnej dużej układanki. Książka ukazała się właściwie nawet ponad 10, już 11 lat temu. Od tego czasu oczywiście różne technologie się zmieniły, ale większość rzeczy opisanych w tej książce to są jednak porady ponadczasowe. Oczywiście można się czepiać, że one są z amerykańskiego rynku, więc nie wszystko da się przełożyć na rynek polski 1:1, ale jedną podstawową myśl z tej książki na pewno da się przełożyć. Stworzenie bloga, który odniesie sukces i będzie zarabiał, wymaga dużo wysiłku i wymaga wytrwałości. I nie ma żadnej różnicy, czy blogujesz, czy publikujesz w innych formach po angielsku, czy po polsku. Link do książki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na stronie maławielkafirma.pl/344. A teraz bio tygodnia, czyli internetowa wizytówka z Instagrama, tym razem, która zwróciła moją uwagę w ostatnich dniach. Uwaga, uwaga, cytuję. Pokazuje, jak dzięki aktywnemu trybowi życia poprawić relacje w rodzinie oraz swoje samopoczucie. #aktywny tata, #czas z rodziną. To jest opis z instagramowego profilu Jakuba Skorskiego, który prowadzi blog aktywnyojciec.pl. Dlaczego to bio mi się spodobało? Dlatego przede wszystkim, że aktywny tryb życia to jest coś, co przynosi efekty w dłuższej perspektywie. Nie widać tych efektów bardzo często tak z dnia na dzień i z tego powodu niektórym trudno się zmotywować, żeby się ruszać na przykład na co dzień. No i każdy z nas słyszał pewnie coś w stylu, jak nie będziesz się ruszał, to na starość, nie ruszysz się już w ogóle, będziesz niedołężny i tak dalej. No ale zawsze można to skontrować odpowiedzią, no ja wiem, czy ja w ogóle dożyję starości, wszystko się może zdarzyć, może nie ma sensu się jakoś męczyć teraz. Ale podobają mi się też te inne korzyści, które w tym bio się pojawiają, czyli lepsze relacje w rodzinie i lepsze samopoczucie. To jest coś, co daje korzyści tu i teraz. I jestem bardzo ciekawy, jak można to osiągnąć dzięki ruszaniu się, dzięki aktywnemu trybowi życia. Dlatego właśnie o tym bio postanowiłem powiedzieć. Brawo, Jakub. No i to wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, który pojawi się za tydzień. Trzymajcie się, na razie. A zainteresowanych podcastami zapraszam na podcastpro.pl.